Była godzina 5:30, tak jak było w piosence z dawnych lat. Tak i ja o tej 5:30 wkraczam na stanowisko numer 2, by dokonać operacji na sadzonkach, na tych bardzo malutkich. Muszę je po prostu przesadzić. Łopatkę. Jadę na stanowisko numer 3 i 4 do innej lokalizacji. No i zabieram te. Trzeba je ratować, bo minął miesiąc od posadzenia do gruntu. A tu jest wielkie nic, mimo nawożenia. Sadzonki jakie były, takie są. No może im jeden z listków przybył właściwych. Skorostnaja torpeda. O, i kotka już mnie znalazła, też o tej porze. Mrunia. Cześć Mrusiu, witam Ciebie. Dopiero się widziałyśmy. No i jeszcze kolejną sadzonką będzie ta. O proszę, o proszę. Granulki, wiał wiatr, niebieskie brosa. I tym samym pojawił się pomrób. Ten łysy ślimak. Mrusia. Zaraz. Zabieramy też tą sadzonkę, a jest to podarok słońca. No niestety nie chce rosnąć, to trzeba ratować. Dobrze. Czyli już mamy 2. A ja będę dzisiaj nawoziła dolistnie tam na stanowiskach arbuziaki. Co tu jeszcze do zabrania? Czyli tu jakieś kwiaty pójdą. Żółty imperator. Też. W zasadzie nic tu nie drgnęło. A jest przecież który? 1 lipiec. O, no właśnie, 1 lipiec. Sadzę arbuzy. Szok. I tak, tam 1, 2, tam są 4 dołki. Jeszcze mogę jedną zabrać. Sadzoneczkę. Shiraz, nie? Primagold. Może tą. Czarownika zabiorę. O, a tutaj łopatka wręcz wpadła. Co tu się dzieje? A jakiś jest niepożądany gość. Może to przez niego nie chcą rosnąć? Oj, czarowniku, rok temu się też... O, no zobaczcie, jak to wygląda. Też się nie popisała ta odmiana, ale tu powodem coś jest w glebie. Bo tu reszta widać, że są większe sadzonki. Dobra. Primagold zostaje, może coś tu z nim jeszcze pokombinuję na tym stanowisku. Tu jeden rośnie, drugi nie. Romanza. Bardzo słabo ukorzeniony. Zaraz to tak, tu muszę tabliczkę przygotować. Dobrze, to ja już jadę. A wy rośnijcie pięknie dalej. Oto jesteśmy.
ruch się zaczyna. Tak wcześnie przyjechałam. Wchodzi. O, proszę, ja nie byłam tu ponad tydzień. No tak, ponad tydzień. Człowiek chory był znowuż. Deszczówka jest. Dobra nasza. A jak gryka wygląda. Słoneczniki rosną. Liliowce to za rok zakwitną. A gryka jeszcze ma kwiaty. A co u arbuzów? Poczekajcie, jak dalie wyglądają jeszcze, zobaczmy. No, idą, w tym roku rosną. Nie tak jak w zeszłych sezonach. Tu się chowają. Ojej. Jutro ma być przeraźliwy upał, 36 stopni. No proszę, tu już kolorek. Tu jest arbuzik, którego obrywamy, bo za mała sadzoneczka. A owoce, które i 20 lipca zawiążą się, też dojrzeją. Też będzie co jeść na spokojnie. No tak, 20 sierpnia będzie 40 dni, tak licząc i dodać. Koniec sierpnia będą zbiory. Co to maleństwo miałoby wykarmić? To tak jakby dziecko urodziło dziecko. Tak. A tu bardzo ładne liście wyróżniają się zabudowaną jakby tu strukturą ten liścior. A jaka odmiana? Select od Sakaty. To już jest troszkę wycięty, ale ten. A i tak, i tu będzie na pewno od fiszki, która leżała. Lemon drop będzie. Dobra. Ojej, a tu, zobaczcie, co tu się zadziało. Góry. Sadzonka weszła. Wiatry ją wypchały. Bidule ty. O la la, i to ile? Ojej, ostrożnie. Charleston Grey schował się. No jeszcze troszkę podrosną, to nie będą robić takich psikusów. Tu liść połamany. Oj. Ojej. Do licha. Zobaczcie, tydzień niedoglądane sadzonki. Różne mogą się dziać zdarzenia, rzeczy. Odmiana jaka? Navajo Winter z mojego zbioru nasiona. Ale nadal są delikwenci, którzy nie rosną. Mini pestki kolego Marko. W każdym razie żyje. Jest. M25 run z mojego zbioru. Widać listki już z żółtym przebarwieniem. Dobra, to tak na pierwszy rzut oka, więc muszę tu się przejść, uporządkować troszeczkę i podlewać. Potem oprysk będzie dolistny. A tu też schowało się, żeby tylko nie uszkodzić. A na końcu posadzę te, które przywiozłam. I NX 3520. No dobrze. Tak, wyłączam się, bo cóż tu pokazywać. To tyle dla informacji, że trzeba doglądać
tych sadzonek. Bo i fiszka może być przez ptaki czy wiatr wyciągnięta. Lemon drop. To jest stanowisko numer 4. Jeszcze rzućmy okiem na numer 3. Idziemy tam. Ależ winogron. Takie zwykłe, najzwyklejsze, pospolite, mega soczyste. Winogronko, winorośl. U nas w tym roku jest niewiele owoców, przymarzło. Ojej, wchodzimy. Oto stanowisko numer 3. Na nim posadzę kilka przywiezionych sadzonek. Bo pozostało troszkę otworów. Nie za wiele, ale coś można dosadzić. Raz, dwa. Co tu się dzieje? Najważniejsze, żeby sadzonki były jakie? Zdrowe. Jest tu dynia Junona na obrzeżu posadzona. Usuwamy te kwiatki. To zielsko na razie zostawi jako podłoże troszkę, bo tu już agrotkaniny nie ma, ale w tej dynce pękła łodyga. Tak samo tu u nasady. Czasem tak jest. Tu nie wiem, co okaże się dopiero później. I też kwiatuszki pourywam. Jest pierwszy słonecznik, który się rozwija, kwiatuś. Troszkę melonów również, dalie, maleńki ogórecznik lekarski. To jest z mojego zbioru. Taki są dwupalczasty, też ma kwiatki. Też go usuwam. Jeszcze troszeczkę, jeszcze będzie czas na patisonki. No dobrze, dobrze, dobrze. Charleston Grey, a nie, tak, ale ten z zaszczepionej sadzonki. Owoc pobrany był. Tutaj aż tak się nie pochowały mi. No, koleżanko, bo ty nagrywasz zamiast działać, a przyjechałaś po to wcześnie, żeby właśnie podgonić robotę tu i tam. O, dobra nasza. Najważniejsze, że jakoś rosną i nie mają wzrostu zaburzonego. Tu jest maluszek, ale jest ładny. Pomaleńku bardzo się ten sezon rozkręca. Dzisiejsza noc była zimna. 9 tylko stopni. No cóż, raz jest taki sezon, raz siaki. Wolę, żeby był taki niż siaki. Ziemniaki nie kwitły, już się pokładają tu u mamy. Wracam tu na czwóreczkę. Tu wolniutko, tu linia jest ogóreczków. Patison, mój zbiór. Żółty, dwupalczasty, też obrywam. Te nieliczne. Liście leszczyny też trzeba wydobyć, oczyścić troszkę dołki.
ale odwrotnie zrobię. A no, posadzę najpierw. Najpierw ta jako pierwsza wykopana, aby tu nie wnieść tego czegoś, może jakiegoś robala obrzydliwego. I tak dalej. Teraz czarownik na obrzeże, nieopodal aksamitki. Otwory wcześniej były nawiezione, lecz zabrakło sadzonek. Jak to wiele może się po drodze jeszcze wydarzyć, prawda? Podleję później. Tu mogę do tego otworu jedną dać. A niech będzie to romanza. Tu ma coś już na listku. I ja to oderwę. Liścienie też. Niech będzie czyściutka sadzoneczka. A cóż tu? Wyrzucamy tu. Nie chcę takiego szarłata, bo to jest szarłat. Tu mamy otwór i tu będzie posadzony, a ten oto żółty imperator. Dobrze, tylko listki obczyszczę, bo również coś tu mają na obrzeżach. Albo starość, objawa fizjologiczna, albo już coś się dziać zaczyna. I został podarok słońca. A co on ma taki listek pozwijany? Poczekajcie. Myślałam, że mszyca, ale nie. Nic nie widać. Ostatni otwór. Co przywiozłam, posadziłam. Teraz mogę wziąć się. No i patrzcie, chciałam najpierw inną kolejność czynności. Ale chwila dyktuje. Do dzieła, koleżanko. A tym samym wyjdzie taka relacja, aktualność. Mało jest tu koloru, niestety jeszcze nic nie kwitnie poza tą gryką białą. Ale ważne, że sadzonki zdrowe i pomału to się rozpędza. 1 lipiec. Ale coś podejrzałam. Mama posadziła w tym roku ogórki. Ale w koszu takiej, w donicy, powiedzmy. Wkurzyła się moja mama, bo w gruncie nic nie chce na tym piachu rosnąć, mimo ziemi przecież nasypanej odpowiedniej. I posadziła do takich.
tych. Ładne liściorki na razie, zdrowe. Jeszcze w innym miejscu. Tu już mniej okazałe, ale co ona tu wymyśliła? Koktajlowego pomidorka razem z ogórasami. Cóż za połączenie. Dobra, jak będą plony, to dobrze, dobrze. Jeszcze gdzieś tu widziałam. Też ładne liście. Nie wiem, czy to jest ta sama odmiana. Na targu sadzonki kupiła. Ale te pierwsze najbardziej okazałe były. No nie, aż moc drzemie w nich. A jeszcze wrócę na stanowisko numer 4. Ponieważ nie miałam sadzonek już arbuzów, to tu w tej linii pierwszej wysiałam mnóstwo nasion ogórków z myślą, że nie wykiełkują. Wykiełkowały. Jest gąszcz, ale już mama się tym zajmuje. Mówi, a niech rosną już jak rosną. Co z tego będzie? Patrzcie, jaki tu jest gąszcz. Szok. Z kiełkowaniem jest bardzo różnie. Kiepska sprawa ogólnie. Tu też było sporo nasion, a są tylko 2. Dobra, już lecę. Oj, żebym łopatki swojej ulubionej nie zapomniała. Lubię właśnie tego typu, metalowa. Nie jest ciężka. Metal dobrze wbija się nawet w twardą ziemię. Nie wygina. Wąski czubek. Więc i zielsko ewentualne w niewielkim otworze. To są te bidy posadzone. A spójrzcie, gleba piaszczysta, czym się charakteryzuje? Lejemy wodę i co? I ona nie wsiąka. Ona po prostu spływa. Cały ten teren taki jest. No i teraz już na stanowisku numer 4 podlewam. O, zobaczcie, takie maleństwo. Wysiane przecież, że to jest aksamitka drobnokwiatowa i ja ją pierwszy raz miałam w zeszłym roku. Urzekła mnie normalnie, no, swoją pięknością, tak to powiem. Krzak był pół metra, prawie że, ale był taki, wiecie, szeroki, pięknie rozkrzaczony w 2 kolorkach. I wysiałam nasionka i taki smyk już zakwitł. O, z mrówkami nie możemy sobie poradzić. To jest okropność. Niszczycielska siła. A teraz będę już końcową fazę robiła tego oporządzania roślin. Agrolife Power 31 11 11. Troszkę żelaza też. 50 gram na 10 litrów i oprysk dolistny. Bo tym preparatem wskazane jest dolistnie stosować. Dobra. Niech będzie niecałe 50 gram. Byle nie przekraczać dawki. Sadzonki już od miesiąca są zakorzenione. Mam taką nadzieję, chociaż po tym, co widzieliśmy na początku filmu, jak wykopywałam, to nie do końca mogą być zakorzenione. Ale to widać po tych malutkich, lichutkich. Ten nawóz szybko się rozpuszcza w wodzie. I zaraz do opryskiwacza wleję go. Jak są młode sadzonki, tydzień, 2 po posadzeniu, to wtedy mniejsza jest dawka zalecana.
No już prawie się rozpuścił. Bardzo szybko rozpuszczalny jest to nawóz. A tu zakwitła u mamy piękna różyczka. Chodźmy. Hałas zaczyna być być słyszalny. Życie budzi się tu w okolicy. A ja tak rano wstałam w sumie o 5 rano. 5:30 nastąpił wyjazd. Jeszcze tu drobinki zostały. Ale ile? Minutka, dwie i rozpuszczone. I dopełnię do 10 litrów. Tu mamy sito o bardzo drobnych oczkach, więc też wyjąć można. Prawda? Teraz nie będę wytrzepywać, bo tu jest nawóz. Ale można wyrzucić te brudy, resztki. I dopełniam do 10 litrów. To był bardzo dobry pomysł kupić taki właśnie opryskiwacz. Tylko przeliczyłam się z jednym, ponieważ ja za dużo dźwigać nie mogę. I nie pomyślałam, że on waży. Przecież to pojemność 10 litrów. Wbudowany ma akumulator przecież, który ładować trzeba również. No i to waży, więc przenieść sobie mogę, postawić i opryskiwać. Na szczęście jest dysza długa, wąż prowadzący. A ja chciałam go na plecach nosić. Były jeszcze opcje, już włączone, były jeszcze opcje z mniejszą pojemnością, ale to jest taki uśredniony. O. Końcówka zmieniona, ta bardziej mi się podoba niż poprzednia o 2 wylotach. Jak to mówią, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ho, to się popisałam. Tak prawdę powiedziawszy, widzicie wielkość moich sadzonek, prawda? Są i większe, są i mniejsze, ale najważniejsze, że nic się nie dzieje złego. Jedynym złym czymś to jest to, że chowają się pędy pod agrotkaninę. Gdybym tu mieszkała, to bym codziennie, co drugi dzień zaglądała. A tak to tydzień czasu, czy ponad. No i sadzonki są osłabione. To, co wyciągnęłam, to tak jak widzicie, teraz będzie operowało za parę godzin ostre słońce. To wrażliwe są bardzo takie blade pędy uratowane. Liście, które były tu pod agrotkaniną, niektóre były jak poparzone. Już nie chciało mi się tego telefonu brać, żeby nagrać, pokazać. I ja musiałam poobrywać. Pierwszy raz widziałam liście, poparzone. Czekajcie. Także trzeba monitorować swoje sadzonki. Chciałam tu pokazać, ale tu mamy i zleszczyny. Różne takie nie znajdę. Trzeba monitorować po prostu sadzoneczki. Tu mam takie liście. Widać, jaki on jest? Też go oderwę. Na pewno nie jest to objaw choroby. Te liście były tak bardziej jakby przypalone na całej swojej powierzchni. No tu zobaczcie, taki kolos był schowany. Dobra, do dzieła.
Ale wiecie Państwo, co jeszcze powiedzieć chcę? Mówiąc nawożenie, macie co na myśli? I ja mam na myśli to, że będę nawoziła regularnie, naturalnie albo i tak chemicznie. To czego będę oczekiwać i Państwo? Że będą rosły. Tak byście też pomyśleli. O, tu mamy jeszcze listek, który lekko jest przypieczony. Też został wydobyty od Monenstars odmiany. Ale otóż na myśl mi przynajmniej przychodzi to, że będą rosły. Owszem, rosły będą, ale najpierw to nawożenie, właśnie tak o tym pomyślałam, ma na celu zbudowanie zieleni i mocy sadzonki, a dopiero później jej wzrost. Ona tu zagęszcza się wewnątrz bardzo i tu już tworzy kilka bocznych pędów, czyli buduje masę. Ale pierwsze co? No tak zastanówcie się. Mówiąc nawożenie, to czekamy, aż będą nam rosły. Przynajmniej tak ja miałam. Aż do momentu zastanowienia się nad tym. Są zielone, są mocne. Spójrzcie, nawet taki mały, o bardzo maleńkich pesteczkach, on jest silny, krępy. Ale coś nie chce rosnąć. Ten też na obrzeżu. Może coś tam mróweczka zadziałała. Albo inna jest przyczyna fizjologiczna, bo listki zdrowe. Także myśląc o nawożeniu, nie oczekujmy efektu od razu, że będą rosły, wielkie. One muszą zbudować. Patrzcie, ile tu jest maleńkich listeczków. No, chyba że już macie wyjściową sadzonkę dużą, to wtedy czekacie, owszem, aż będzie rosło. To na tyle. Kończę ten filmik. Do widzenia i wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy, relacje. Dużo zaczyna dziać się. Tak się mówi potocznie. I w efekcie nie wrzucam filmów, bo nie wiem co wybrać. Do widzenia. Ale zacznę nagrywać.